Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Nagrywam dla Ciebie film z ogrodu w upalny dzień. Oglądając swoje filmy zdałam sobie sprawę, że mam bardzo mało treści dla początkujących. Dlatego chciałabym zrobić maksymalnie prostą metamorfozę sosnowej komody pomalowanej farbami kredowymi dla Ciebie. Zaczynam od porządnego wyczyszczenia mebla. Umyłam go płynem uniwersalnym, może być płyn do naczyń, może być płyn z dodatkiem olejku cytrynowego. Wszystko, co pozwoli Ci doczyścić stare powłoki. Nie szlifuję, chociaż można, oczywiście to zawsze pomaga. Pozbywam się uchwytów, bo je przede wszystkim chciałabym wymienić i tak jak widzisz w kompletnie spartańskich warunkach na środku trawnika oklejam na deskorolce mój mebel za pomocą taśmy malarskiej, tak żeby wyodrębnić elementy, które będę chciała pomalować innym kolorem. Szuflady będą w innym kolorze, ramka mebla w innym kolorze. To jedna z najprostszych stylizacji. Wymiana gałek plus dwa kontrastujące kolory bardzo pomoże. Czyli zaczynam od malowania wszystkiego farbą kredową La Pajarita w kolorze miejska szarość. Tu nie tylko chodzi o to, że będę miała ramkę w tym kolorze, ale również o to, że farba La Pajarita w tym momencie zastępuje mi praktycznie podkład. Maluję nią od razu mebel, ona ma świetną przyczepność i też, ponieważ nie mam ze sobą podkładu uniwersalnego Flair, użyję tej farby niebieskiej jako podkładu na szufladach. Jeżeli masz taką możliwość w przypadku mebli sosnowych, zwłaszcza tych, gdzie widać takie pomarańczowe, żywiczne sęki, użyj podkładu, wtedy nie będzie niespodzianek, nie będzie żółtych plam, a ja tutaj posługuję się tylko i wyłącznie farbą. Farbę nakładam w taki dosyć charakterystyczny sposób, krótkimi ruchami na krzyż, czyli nie maluję wzdłuż, dlatego że wtedy osiągam lepsze krycie i już druga warstwa będzie warstwą wystarczającą. Tu dokładnie widać, jak ja sobie maluję również szuflady. Jest to moja warstwa podkładowa, na szufladach użyję za chwilę innego koloru, ale chciałabym złapać lepszą przyczepność i zanim położę kolor zielony, ten niebieski służy mi po prostu jako podkład. Szuflady zaplanowałam w kolorze Veranda Green, jest to odcień zieleni, w takim bardziej zbliżony do szarości, bardzo delikatny, taki powiedziałabym szałwiowy i podobną techniką, ruchami na krzyż nakładam kolor zielony już tylko na szuflady. Ponieważ pod spodem mam kolor kontrastujący, właściwie szaro-niebieski, tak go nazwijmy, miejska szarość, ten kolor wybije mi tą zieleń, podbije, tak można to nazwać, w taki ciekawy sposób. Tak czy inaczej położę dwie cienkie warstwy zieleni na mój kolor podkładowy, tak żeby uzyskać ten efekt, na którym mi zależało. Tutaj widać drugą warstwę zieleni i ta druga warstwa zieleni, mimo że pod spodem jest dosyć ciemny niebieski, jest już warstwą kryjącą. Nakładam je pędzlem do farb kredowych w taki właśnie charakterystyczny sposób, tak zwany na krzyż, tak go nazwijmy. I całość po dokładnym wyschnięciu zabezpieczam lakierem ultramatowym La Pajarita, dlatego że te komody mają również użytkowy górny blat. Chciałam zabezpieczyć go tak porządnie, dlatego że na nim będę trzymała książki bądź gry, one będą często używane, przesuwane, więc wosk byłby tu troszkę niewystarczający. Całość szuflady i całość komody maluję lakierem matowym. Wydaje mi się, że jest to jedna z najprostszych stylizacji, którą zrobiłam w życiu. Użyłam tylko dwóch kolorów, od razu bez szlifowania na meblu, do tego lakier i wymieniłam uchwyty, więc zajęło mi to jedno popołudnie niedzielne. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to na tyle prosto, że ta instrukcja będzie dla Ciebie przejrzysta. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, skąd pochodzą te przepiękne uchwyty, które wyglądają jak kostki betonu, to daj koniecznie znać w komentarzu, podam producenta i skąd je wzięłam.
Wymiana uchwytów jest banalnie prosta. Dostałam nawet 2 zestawy śrubek, takie śruby, które są dłuższe i krótsze, tak że pasowały idealnie do tej szuflady, która jest z deski sosnowej. Powymieniałam uchwyty, one wyglądają jak takie bardzo ciekawe kostki i moja ogrodowa metamorfoza zbliża się do końca. Linki do wszystkich produktów znajdziesz w opisie filmu. Możesz to zrobić, tak jak widzisz, nawet u siebie na działce i to w krótkim czasie. Komoda jeszcze schnie. Będzie widać takie jakby plamy, tak jak tutaj widać na szufladach, ale po godzinie to wszystko zniknie i się ujednolici. Pozdrawiam Cię serdecznie, pa!